Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Para Analizy. Z tej strony Jarek. I znowu Jarek. I znowu Jarek. Tak, dwa Jarki. Mamy dla Was znowu coś ciekawego, tak więc zapraszamy na oglądanie. Ja może zacznę, że znowu puszczę ten film normalnie, w normalnym tempie i zobaczymy, co tutaj możemy sobie przeanalizować. Widzisz to, Jarku, tak? Oczywiście. Widzę fiku miku. Fiku miku na niewiuku. Nie rymuje. Na niewiuku oczywiście filmik jest z jakiegoś zagranicznego siwu. Tak. Ja teraz jeszcze wyłączyłem dźwięk, ale później go załączę na chwilę, żeby wszyscy mogli posłuchać, co mówi instruktor. Tak, bo to ważna kwestia akurat w tym odcinku. Tak. Bum. Bardzo duże, groźne, silne uderzenie o wodę. Ok, także ja trochę to tutaj sobie cofnę. Co my tu widzimy? No widzimy to, że gość jest na treningu bezpieczeństwa najprawdopodobniej gdzieś nad wodą. Znaczy nie wiemy gdzie, nie wyczytałem tego nigdzie, gdzie to jest. Na pewno nad wodą. Na pewno nad wodą. Instruktor, który go nawiguje, mówi do niego po angielsku. Pilot, który leci na skrzydle Niviuk. Nie wiem, co to jest za skrzydło, jakiej kategorii bezpieczeństwa, ponieważ nie potrafię jakby tutaj tego rozpoznać. Ale poprawnie instruktor go nawiguje do figury SAT. SAT polega na tym, że pilot w trakcie wejścia do spirali dociąga znacznie mocniej wewnętrzną sterówkę. Przenosi ciężar ciała na wewnętrzną stronę zakrętu, a lewą ręką, on tutaj kręci tego SAT-a w prawo, lewą ręką jest zaparty o taśmy wszystkie, które ma po swojej lewej stronie. Dzięki temu promień obrotu się skraca, skrzydło zaczyna się poruszać pozytywnie do przodu, pilot zaczyna zataczać łuki plecami do tyłu i znajduje się w figurze SAT, gdzie opadanie jest na poziomie, w zależności od jej wykonania, od 3 do może nawet 8 metrów na sekundę, w zależności również od konstrukcji, na której się leci, obciążenia powierzchni itd. W związku z tym, że promień obrotu się skraca, prędkość rotacji jest znacznie większa niż w spirali, co powoduje wytworzenie dodatkowej jakby siły nośnej i właśnie wpływa na tą prędkość opadania, o której powiedziałem przed chwilą. I instruktor mu tam mówi, że w trakcie kręcenia tego SAT-a on może się bawić poprzez odpowiednie większe zaciąganie sterówki i odpuszczanie jej, tej wewnętrznej oczywiście. I kiedy ją zaciąga i odpuszcza, to ten SAT bardziej się pionizuje albo bardziej to skrzydło się pochyla komorami względem linii horyzontu. Tego na tym ujęciu może nie widać, ale ja Wam mówię, jak to wygląda jakby z perspektywy pilota, który potrafi tą figurę perfekcyjnie wykonywać. Z praktyki. Tak, ja Wam to mówię mniej więcej z praktyki. No i w zasadzie to tyle. Pilot wykonuje SAT-a, ma ładnie go ustawionego pionowo względem linii horyzontu i w pewnym momencie zaczyna z niego wychodzić. Tu jest teraz ten moment, kiedy zaczyna z niego wychodzić i w zasadzie no powinien z niego wyjść i nic nie powinno się wydarzyć. Ale niestety tak się nie dzieje, ponieważ z jakiegoś powodu pilot zostaje w ostro rozpędzonej spirali i jestem przekonany, że nie robi tego świadomie, ponieważ ma sterówki podniesione, tutaj widać, do góry. One nie są jakoś mocno tutaj zaciągnięte, a mimo wszystko ma bardzo mocną spiralę rozpędzoną, tak? Z dużą prędkością opadania. Wygląda, jak się mogę wtrącić, to wiesz co, wygląda nawet na to, jakby się cały czas zapierał o te lewe taśmy, więc mogło to też spowodować, że w ogóle nic ze sterówką nie robił, widzisz? Myślisz? Chociaż tutaj w poprzedniej pauzie
było jakby chciał coś zaciągać. O, teraz wygląda jakby miał tą lewą rękę, widzisz, zaciągniętą. Możemy tutaj powiększyć. O, widzisz? Swoją lewą rękę jakby miał już do siebie zaciągniętą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale w poprzednim okrążeniu ewidentnie miał wyprostowaną tą lewą rękę zapartą na taśmach. Przepraszamy za mało, mieliśmy mały problem techniczny z lupą, ale kontynuuj, Jarek. Tak, także wrócę tutaj do tego momentu, gdzie on właśnie wychodzi z tego sata i powinno się to zakończyć na po prostu wyprowadzeniu spirali poprzez wyjście po łuku, ale się tak nie kończy. No i pilot zostaje jakby w ostrej spirali skierowanej w stronę wodę i ma problem, wydaje mi się, ewidentny z wyprowadzeniem tej spirali, ponieważ ja za chwilę włączę dźwięk, gdzie będzie słychać instruktora, jak krzyczy do niego po prostu na radiu i przekazuje mu dodatkowe komendy. Ale pilot no nie potrafi tego wyprowadzić i tutaj ewidentnie widać w tym ujęciu, że znowu hamuje nie tą stronę, co powinien, bo on kręci się w prawo. Ta rotacja występuje po prawej stronie, a krawędź spływu prawa jest tutaj zagięta, lewa jest odpuszczona. Tak, jeszcze ją dociąga bardziej. Tak, dlaczego jeżeli chce wyjść ze spirali, dlaczego zaciąga prawą sterówkę, a lewa strona jest niehamowana? Tutaj trzeba się nad tym zastanowić, o co w ogóle chodzi. No i znowu tutaj znowu widać, że ta krawędź spływu jest tutaj zagięta, rotacja, przypominam, występuje w prawo i on pogłębia cały czas tą rotację, dociągając znowu tą prawą tutaj sterówkę, a krawędź spływu lewa nie jest hamowana. No i w tej konfiguracji dolatuje do samej wody, no i to uderzenie na pewno nie jest słabe. Należy tutaj podkreślić to, że były wypadki bardzo poważne na treningach bezpieczeństwa, właśnie związane z nieumiejętnym wyprowadzeniem spirali upadkowej, gdzie prędkość uderzenia o wodę potrafi być bardzo mocna, no i można się naprawdę połamać. I ja myślę, że tutaj głównym powodem jest to, jeszcze zanim włączę jakby dźwięk, żebyśmy mogli posłuchać instrukcji instruktora, który przekazywał komendy na radiu do pilota, że większość z pilotów, którzy jeździ na treningi bezpieczeństwa, ja to teraz mówię jakby z doświadczenia, ponieważ wiele lat temu prowadziłem trochę treningów bezpieczeństwa i wyszkoliłem trochę osób. Problem polega na tym, że piloci na treningu bezpieczeństwa za wszelką cenę chcą spróbować wszystkiego, co jest możliwe i często chcą wykonywać również proste figury akrobacyjne, do których w ogóle nie są przygotowani. Rzecz polega na tym, że aby wyjść poprawnie z tego sata, trzeba wiedzieć, w jaki sposób się wyprowadza również spiralę upadkową, ponieważ w momencie wyjścia z tego sata jest tam taki moment, kiedy skrzydło znajduje się ustawione równolegle komorami względem linii horyzontu. Teraz jest ten moment i to jest moment, w którym pilot musi odpowiednio przyhamować zewnętrzną stronę skrzydła, zewnętrzną stronę zakrętu, żeby doprowadzić do Przyhamowania. tak, zwiększenia jakby kąta natarcia po zewnętrznej stronie zakrętu i zwolnienia całej rotacji. Natomiast tutaj to nie występuje. Pilot ma podniesione ręce zupełnie do góry. Skrzydło ustawia się pionowo względem linii horyzontu i zaczyna się rozpędzać. Dlatego uważam, że zostały tutaj popełnione błędy, ponieważ po co wykonywać SATA, dlaczego wykonywać w ogóle SATA z kursantem, jeżeli nie wiemy, czy ma opanowaną tak zwaną spiralę upadkową, ostrą spiralę i czy potrafi to wyprowadzić, czy jego ciało jest przyzwyczajone do odpowiednich przeciążeń i sobie z tym poradzi. Także uważam, że jeżdżąc na takie treningi bezpieczeństwa trzeba bardzo dobrze określić, współpracując jakby z instruktorem, jakie są nasze możliwości i ten instruktor musi w odpowiednim momencie również podjąć decyzję, czy iść z pilotem dalej do bardziej wymagających figur, tylko dlatego, że chce poznać coś nowego, czy w pewnym momencie to przerwać, ponieważ może być to również zagrożenie dla jego życia. No i ten film jest ewidentnym przykładem,
gdzie pilot wykonuje jakby podstawową figurę akrobacyjną, ale tak naprawdę nie potrafi sobie poradzić z wyprowadzeniem prostej spirali upadkowej, co nie powinno mieć jakby miejsca. Praktycznie od początku do samego końca robi cały czas to samo. Tak. Mhm. Cały czas w prawo ją kręci i zero reakcji do samej gleby. Do samej gleby. Tak jest. I teraz ja tutaj to cofnę i puszczę. Puść dźwięk. Tak, i puścimy dźwięk. Let's go into spiral. Let's go. Don't first time, huh? On mówi let's go into the spiral. Let's go into energy. Now is energy. Now, hey, break strong. Yeah, break more. You are in the set, break more. Ah, perfect. You have a beautiful set. If you break more, you will go in the spin. Huh? It's perfect. Try to break more again. Break more. Okay. Hey, now you can let fly in one time. You just release. Nothing difficult. We go out in one time. Hey! We go out! Break! Break the both side of your wing! Break the both side! Eh? Break the both side! Tak. No i cóż tu mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć to, że poprawnie go nawiguje jakby do SATA i poprawnie ocenia moment, w którym momencie ma pilot pociągnąć sterówkę i pilot sam również poprawnie określa moment po usłyszeniu komendy, kiedy ją dociągnąć i wchodzi do tego SATA. Wszystko jest ok. Natomiast w momencie, kiedy pilot wychodzi z tego SATA, komendy instruktora już nie są poprawne. Dlaczego? Ponieważ on mu mówi break the both side of the wing po angielsku, czyli hamuj obie strony Obie skrzydła. strony. To jest problem, ponieważ spirali upadkowej się w ten sposób nie wyprowadza. Ze wszystkich znanych mi jakby instrukcji i wiedzy mojej praktycznie, jaką posiadam, również z treningu bezpieczeństwa i figur akrobacyjnych, które wykonuję, spiral upadkowy wyprowadza się w ten sposób, że zewnętrzną stronę skrzydła trzeba przyhamować na chwilę, na określony czas, a ta odległość przyhamowania musi być wprost proporcjonalna do jakby kąta pochylenia skrzydła względem linii horyzontu i siły, jaka występuje po zewnętrznej stronie z tego skrzydła. Czyli niestety tutaj nie powiem dokładnie ile, ale na każdej z konstrukcji po prostu i od konfiguracji sprzętu, na jakim latamy, jest to inna jakby wysokość. Ale pilot powinien zaciągnąć tutaj tą lewą sterówkę na chwilę w dół i powinien chwilę ją tam przytrzymać i na pewno by to skrzydło zwolniło w rotacji i zacząłby z tej spirali upadkowej wychodzić. Ale otrzymuje złe komandy, bo on otrzymuje komendę break the both side of the wing i teraz nie jest jasne, czy pilot nie rozumie, co ma wykonać, dlatego że otrzymuje komendę, która jest zbyt skomplikowana do zrozumienia, czy jest zdezorientowany tym, co słyszy, czy po prostu robi to, co mu instruktor każe. I być może tak jest. Ewidentnie nie robi tego, co mu instruktor każe, bo nawet było ewidentnie widać, że ta jedna strona jest całkowicie odpuszczona. I tu raczej... Tak, dokładnie tutaj no. widać, bo tutaj ta wewnętrzna strona jest hamowana, a ta zewnętrzna już Tak. nie. Chociaż delikatnie coś tam ma zaciągnięte, ale to takie jest chyba tylko... O, widzisz? Teraz widać, że hamuje, bo usłyszał break the both side of the wing, ale to niczego nie zmienia w takiej konfiguracji. No tak, tym bardziej, że wiesz, jak ciągnął dwie na raz, to jeszcze w dodatku dociągał dalej tą stronę, która przyspieszała, nie? Dokładnie, także ten kąt natarcia w takiej ostrej rotacji się tutaj jakby nie zmieni szybko względem linii horyzontu. Ten kąt natarcia tej zewnętrznej strony skrzydła można zmienić w ten sposób, że wewnętrzna strona nie będzie hamowana, a będzie hamowana ta zewnętrzna tutaj strona. A wewnętrzna powinna być odpuszczona, tak? Tak, wewnętrzna strona powinna być odpuszczona, albo ta siła powinna być na sterówce taka, że tylko lekko jakby przyłożymy tą rękę na tą sterówkę. I to by w zupełności wystarczyło. Ale siła uderzenia jest tutaj naprawdę duża i mam nadzieję, że się mu po prostu nic nie stało, bo tak naprawdę nie wiadomo. Aha, no i jeszcze na koniec
chciałbym, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę tam nie ma żadnego zabezpieczenia chyba dobrego na tym treningu bezpieczeństwa, bo gość do niego kajakiem płynie z lewej strony. Tutaj to można zobaczyć. Pilot żyje, także tu coś tam się rusza. Tu płynie pierwszy gość Wiesz, kajakiem, wiesz a co tu to... płynie drugi gość z drugiej strony, drugim kajakiem do niego. Aha. O, teraz już tego nie widać, ale była tam przez... Tak, przez chwilę było widać. Także zwracajcie na to uwagę, gdzie jedziecie trenować nad wodę. Wybierajcie instruktorów, którzy są znani, którzy mają doświadczenie również własne pod kątem wykonywania tych figur. I No i wybierajcie... też nie pchajcie się, właśnie, może ja dodam, nie pchajcie się do wszystkich figur, które po prostu macie ochotę zrobić, ale mierzcie siły na zamiary, Dokładnie. bo bawić się spiralą, to wejść w spiralę to nie jest taki problem, jak później z niej wyjść. A jeszcze jak wejdziemy w spiralę upadkową, to może nam zabraknąć czasu na po prostu analizowanie. O kurczę, nie wiem jak to mam przerobić, nie? Instruktor, no zdarzają się też przypadki, że po prostu nagle radio zawodzi, albo nie wiem, radio było źle przyczepione i wyleciało podczas takiej spirali upadkowej, tak więc nie liczmy też zawsze, że dobra, instruktor mi powie, to zrobię, tak, bo nagle coś się wydarzy, to jest elektronika i nagle zostaniemy z tym sami. Tak, jeszcze tutaj chciałbym dodać to, że ponieważ film odnosi się jakby do treningu bezpieczeństwa, to tam jest na tym treningu bezpieczeństwa bardzo dużo aspektów, które wpływają na poprawne wykonywanie tych figur przez pilota, a w szczególności bardzo duże znaczenie ma opóźnienie, jakie występuje w momencie, kiedy instruktor mówi coś do radia, ale zanim to dotrze jakby do głowy tego pilota, to naprawdę ta bezwładność dotarcia tej informacji jest bardzo duża. To się tylko tak wydaje, że jak instruktor mówi do radia w tym momencie coś teraz, to pilot automatycznie już słyszy i od razu to wykonuje. To spóźnienie często trwa 1 albo nawet 2 sekundy, co w przypadku jakby treningu figur jakichś tam podstawowych, akrobacyjnych bądź krytycznych sytuacji podczas wyprowadzenia jakichś komplikacji w powietrzu, no ma bardzo duże znaczenie. Radio, treningi bezpieczeństwa powinny się odbywać z radiem, które posiada handsfree, czyli słuchawki w uszach. Uważam, że trening bezpieczeństwa, gdzie mamy tylko jakby radio, no to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku dużych przeciążeń i prędkości tego radia na pewno nie usłyszymy. A ja jeszcze trochę zaśmieszkuję i powiem, że jesteśmy facetami, w większości pilotów to jednak faceci, a faceci mają słabą podzielność uwagi i czasami jak nagle się czegoś wystraszymy i skupiamy się, żeby tylko z tego wyjść, to ta informacja też może nam po prostu nie dotrzeć za bardzo do mózgu. To taki mój heheszek. No dobra, to chyba tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje. Okej, no to co? Dziękujemy, że oglądaliście, że byliście z nami. Oczywiście czekamy na łapy w górę. Nie, no dobra, nie żebramy o lajki. Ktoś ma ochotę, to po prostu nam kliknie lajka. Dziękujemy, że byliście z nami. Mówił dla Was Jarek JX Kolonko i Jarek. Także dobrej nocy, bo nagrywamy to bardzo późno, jak dzieci śpią. Tak. Pozdrawiamy. Całe gromady. Na razie, cześć. Cześć.